Siemka, ja jestem Adacho i parafrazując znane powiedzonko można powiedzieć Dragon Ball Games Battle Hour, Dragon Ball Games Battle Hour i po Dragon Ball Games Battle Hour. Tak się składa, że wczoraj mieliśmy bardzo dużo nowych ogłoszeń. Oczywiście, jak co roku to wydarzenie jest poświęcone w 90% grom, natomiast w tym roku dostaliśmy też mały, krótki, 20-minutowy panel, z czego 10 minut to było puszczanie trailerów, które już mieliśmy do tej pory, 5 minut to było pokazywanie nagranych wcześniej wypowiedzi aktorów głosowych i Akio i Yoku, ale dostaliśmy też nowy trailer i też w pewnym sensie potwierdzenie miękkie tego, jak będzie wyglądać emisja tego anime Dragon Ball Super, które będzie remake'iem starego Dragon Ball Super, czyli Dragon Ball Super Beerus, potem Frieza, co będzie potem oficjalnie jeszcze nie wiemy, więc póki co zatrzymam się w tym momencie, ale oczywiście Xenoverse 3 wydaje mi się, że skradło serca i skradło główne światła reflektorów, ponieważ jak się okazało, zresztą jeśli ktoś śledzi chociażby mój kanał, kartę posty, to wie, że to będzie Xenoverse 3 zostało już jakiś czas temu zdradzone przez południowoazjatycki bodajże oddział Bandai, który ten trailer do H1000 wrzucił do playlisty, którą nazwał Xenoverse 3. I mimo tego, że zostało to teraz oficjalnie potwierdzone, więc teoretycznie żadnego zaskoczenia nie mieliśmy, to i tak dostaliśmy bardzo dużo wizualnych ciasteczek, którymi się też zaraz zajmiemy. Oprócz tego Sparking Zero, Dokkan, Fighters. Muszę tutaj też przyznać, że Fighters zrobiło dobrą robotę. Do wszystkiego po kolei sobie przejdziemy, ale najpierw zaczniemy od rzeczy najbardziej interesującej, czyli oczywiście anime Dragon Ball Super. Będę wam tutaj pokazywał kadry z tego trailera. To, że są to odnowione kadry, to, że to jest wszystko ponownie renderowane, to, że są dodane nowe sceny walki, albo w ogóle nie tyle co walki, co generalnie sceny, których nie było w oryginalnym Dragon Ballu Super. To, że jest to wersja historii, która ma wierniej i dokładniej odwzorowywać tę oryginalną wizję Toriyamy, to już wiemy. Natomiast spodziewałem się tego, że dostaniemy w najlepszym przypadku 3 rzeczy. Jedną z nich byłaby dokładna data premiery, drugą rzeczą byłaby dodatkowa zapowiedź, czyli trailer Dragon Ball Super Beerus z jakimiś nowymi ujęciami, chociaż biorąc pod uwagę, że jest to 4. raz, jak pierwszy raz widzimy Beerusa, jak to ktoś napisał zabawnie w internecie, to raczej bym chciał po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać wizualnie, aniżeli jakoś szczególnie analizować ten trailer pod kątem tego, co widzimy, bo oczywiście widzimy to, co już wiemy, że tam będzie. Nawet chociażby to, że Goku i Beerus będą walczyć w kosmosie i Goku będzie używał formy Super Saiyanina, czyli prawdopodobnie będziemy mieli tę scenę, w której on traci Goda, ale potem z powrotem go włącza i trochę absorbuje moc boską do swojego Super Saiyanina. I trzecią rzeczą, której raczej się nie spodziewałem, ale myślałem, że jeśli się pokaże, to będzie bardzo pozytywny scenariusz tyczący się w ogóle tego wydarzenia i tych ogłoszeń, bo panel był zaplanowany na 20 minut, to nie jest dużo. To miałaby być zapowiedź kolejnej części tego remake'u, czyli właśnie Freezy. I szczerze, dostaliśmy jedną rzecz, która spełniła pośrednio wszystkie 3. Bo dostaliśmy trailer, gdzie na początku zobaczyliśmy nowe ujęcia z samego Dragon Ball Super Beerus. Na końcu tej zapowiedzi zobaczyliśmy Freezę regenerującego się w komorze regeneracyjnej. Co prawda wygląda to dobrze, natomiast jedna osoba zwróciła uwagę na to, że Freeza dalej ma swoją zbroję. Co jest trochę bez sensu ze względu na to, że on się powinien regenerować, w sensie jego ciało się powinno regenerować i Freeza powinien być tam bez swojej zbroi. Ale jednak ma te naramienniki. Chyba że zostanie to później poprawione, nie wiem, to nie jest istotne. No i co jest istotne? Na końcu tej wstawki z Freezą, który był w tym zielonym płynie regeneracyjnym, zobaczyliśmy datę jesień 2026. Wrzucam wam tutaj japoński napis, ale generalnie w angielskim trailerze też to było napisane Fall 2026. Więc jest tak naprawdę to na pierwszy rzut oka ta sama informacja, którą mieliśmy już wcześniej w kontekście Beerusa, czyli jesień 2026, ale to nie jest coś, co nam nic nie mówi. Bo jeśli mamy jesień, też w kontekście Freezy, to oznacza, że Beerus nie może zacząć się na przykład w listopadzie. Jeśli zakładamy, że te informacje tyczące się 7 odcinków, to jest nieoficjalne info, ale leakerzy mieli też rację w kontekście Freezy, więc wydaje mi się, że to jest na 99% pewne info, że będziemy mieli 7 odcinków, albo przynajmniej coś koło 7, 6, 8. Generalnie to nie może być, dajmy na to listopad, bo wtedy Freeza nie zacząłby się, w sensie wskrzeszenie Freezy, kolejna saga tego remake'u, nie zaczęłaby się na jesień. A tutaj to nie wygląda tak, jakby ta data jesień 2026 tyczyła się tylko i wyłącznie Beerusa, bo
Może to jest trochę głupie i tak jak mówię, nie jest to do końca wprost powiedziane, dlatego mówię, że jest to pewnego rodzaju miękkie potwierdzenie albo sugestia. Ta data jest otoczona tym zielonym światłem dokładnie tym samym, w którym był otoczony Freeza. Ta dodatkowa część tej zapowiedzi stricte tyczyła się Freezy, więc moim zdaniem byłoby logicznie zakładać, że zarówno Beerus, jak i Freeza zaczną się na jesień. To by oznaczało, że Beerus musi się zacząć w pierwszej połowie jesieni, więc być może początek października. I przed streamem, w zasadzie w trakcie oczekiwania na początek tych ogłoszeń, wczoraj też dziękuję wszystkim tym, którzy byli na streamie. Cieszę się, że znowu się tak licznie zebraliśmy. Może nie aż tak licznie jak wtedy na Genki da Matsuri, natomiast nadal doceniam, że jesteście w stanie w niedzielę wieczorem, późnym wieczorem, bo siedzieliśmy do północy, albo w zasadzie prawie do pierwszej, zebrać się tak licznie i oglądać Dragon Ballowe rzeczy. To mi się bardzo podoba, dziękuję wam za to, ale wracając, moim przewidywaniem było to, że dostaniemy premierę Beerusa. Sprawdzę sobie teraz kalendarz, bo powiedziałem konkretną datę. To miał być 10-11 października. To jest sobota albo niedziela. Szczerze? Nadal się tego trzymam. Może nawet to będzie tydzień wcześniej. Bo jak sobie teraz spoglądam na kalendarz, dajmy na to, że Dragon Ball Super Beerus zaczyna się, jest puszczane w niedzielę każdą i zaczyna się 11 października, czyli mamy 11 października, 18, 25, 1 listopada, 8 listopada, 15 listopada, no to nawet nie może tak być, bo 22 i 29 listopada to byłyby dwa ostatnie odcinki i wtedy Freeza, gdyby był tydzień później, zacząłby się 6 grudnia, a to już byłaby zima, a nie jesień, więc chyba, że na przykład 29 listopada w ostatnim odcinku Beerusa zobaczylibyśmy już zapowiedź Freezy, więc można byłoby powiedzieć, że jeszcze mamy tutaj nawiązanie do Freezy na jesień, ale może być równie dobrze tak, że cała seria zacznie się jeszcze tydzień wcześniej, czyli 4 października, na samym początku miesiąca, tego miesiąca, który jest często powiązany z jakimiś Dragon Ballowymi premierami. I chcę tutaj jedną rzecz powiedzieć i na jedną rzecz was uczulić, bo już widziałem, że ktoś wrzucał posty na Dracola. Dragon Ball i Zakola połączyłem. Dracola. Zakola Adacha, moją grupę facebookową, naszą grupę facebookową. W pierwszej chwili się złapałem i stwierdziłem, że to będzie post dyskusyjny, ale chwilę później znalazłem u źródła informację, że jest to po prostu farmienie zasięgów na dość niejasno podanej informacji. Bo jedno konto na Twitterze, nie będę wam go tutaj podawał, ale chcę tylko was uczulić, napisał, że będziemy mieli jakąś reemisję Dragon Balla, i ona się będzie kończyć 30 września, tuż przed Dragon Ball Beerus. Tylko że jeśli dosłownie zerkniecie na informację, która tam jest zawarta, że to jest fanowskie, community, takie dla społeczności, a nie jest to oficjalne reemitowanie całego Dragon Balla przez Fuji TV chociażby, zresztą jak miałby się cały Dragon Ball zmieścić od maja do września w 4 miesiące, to już będziecie wiedzieć, że to jest coś, co sobie ten gość wymyślił i będą razem to oglądać, tak jak my byśmy sobie, wiecie, spotykali się raz na tydzień i oglądali Dragon Balla, żeby sobie przypomnieć, co tam było. Jeśli chodzi o sam trailer wizualnie, myślę, że każdy z was, jak ma oczy, to widzi i sam jest w stanie ocenić, natomiast te kadry, które widzieliśmy, bardzo mi się podobają i nawet kwestia tego, że tutaj mamy modele Yamamuro. Już o tym rozmawialiśmy w kontekście poprzednich, tych pierwszych zapowiedzi. Trudno byłoby zrobić tak, żeby odświeżyć serię i bazować na starych modelach Yamamuro, na tych starych kadrach i nagle przemodelować całą postać. Więc wiadomo, że jak oni będą odświeżać niektóre kadry, to te postacie pod kątem modeli będą wyglądać tak samo, ale zostanie poprawiona kreska. Te, powiedzmy, klatki pośrednie w animacji będą poprawione, żeby nie było jakichś bubli, że ktoś robi pauzę w jakiejś tam 3 sekundzie, 8 minucie i nagle się okazuje, że Goku ma mordę jak jakiś Ebenezer Scrooge. Więc dalej to jest Yamamuro, ale niektóre ujęcia, które są też dodane od zera, bo są nowe sceny dodane od zera, wyglądają naprawdę bardzo ładnie, więc czekam i mimo tego, że nie dostaliśmy konkretnej daty, to fakt, że sugestia, że Freeza też się może zacząć na jesień, to jest bardzo dobra informacja, bo to też nam pokazuje, że nie ma prawdopodobnie przerw między jedną sagą a drugą. Czyli nie będzie tak, że mamy Beerus, 7 odcinków i potem czekamy miesiąc czy 2 miesiące na Freezę, lecimy od razu saga po sadze, a to by sugerowało, to jest dobra informacja dla tych, którzy czekają na sagę Moro, w tym ja, bo to by mogło bardzo mocno sugerować, że będziemy mieli non-stop co tydzień Dragon Ball Super aż do sagi Moro włącznie, biorąc pod uwagę, że to będzie już prawdopodobnie 2028, nawet głęboko, gdzieś tam jak się saga Moro skończy,
być może już w tym momencie zaczniemy sagę Granoli, kto wie. Ja tylko rzucam drobne, skromne predykcje, które w zasadzie ocierają się o moje marzenia. Przechodzimy do Xenoverse'a 3. H1000, jak się okazało, jest Xenoverse'em 3. Mało tego, dzisiaj dosłownie, nie wiem, godzinę temu, jak to nagrywam, na Steamie pojawił się Xenoverse 3 oficjalnie, więc można go dodać już do listy życzeń. Przeczytam wam tutaj opis ze Steama i w tle będę wam pokazywał screeny z tej zapowiedzi, która, muszę przyznać, pod kątem wizualnym jest przepiękna. AJ na Twitterze sugerował, że to może być Shintani i jeśli sobie porównamy ten trailer Xenoverse 3 do zapowiedzi Dragon Ball Super Beerus, to pod kątem wizualnym to jest niebo a ziemia. Mi trailer Beerusa się podobał ze względu na efekty specjalne i niektóre ujęcia, też perspektywa, jak Beerus jest pokazywany od dołu i tak dalej, ale to, jak został narysowany ten trailer i zanimowany Xenoverse 3, to jest coś pięknego. Przeczytam wam opis ze Steama i zaraz wam powiem o dodatkowych informacjach i o dodatkowych postaciach i o też potencjalnej dacie premiery tej gry. Dragon Ball Xenoverse 3 to całkowicie nowa przygoda Dragon Ball, w której to ty decydujesz, jakim bohaterem chcesz być w nieznanej części tego uniwersum. Rok 1000, zupełnie nowy świat. Wejdź do zupełnie nowego świata Dragon Ball, pełnego wyjątkowych, oryginalnych postaci stworzonych przez Akirę Toriyamę, autora tej kultowej serii. Wyrusz w podróż do roku 1000, gdzie zachodnia stolica stanowi bijące serce tego uniwersum. Zwiedzaj tętniące życiem miasto, spotykaj nowe postacie i odkrywaj ekscytujące nowe historie. Dołącz do tej opowieści i przekonaj się, co czeka cię w zachodniej stolicy. Wstąpiwszy w szeregi drużyny Great Saiyamana, będziesz walczyć u boku zarówno znajomych, jak i zupełnie nowych sojuszników, gdy sytuacja zacznie nabierać tempa. Więcej informacji pojawi się już wkrótce. Jak widzimy na stronie Steama, tradycyjnie głosy będą do wyboru japońskie lub angielskie, ale będziemy mieli polską wersję językową, jeśli chodzi o napisy i o interfejs. Co jest dobrą informacją, z jednej strony dość spodziewaną informacją, ale uważam, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście jakichś polskich napisów, albo w ogóle świata Dragon Balla, który też jest czasem przeplatany nieszczęściami i zawodami, to jest coś, co powinniśmy docenić, bo równie dobrze mogłoby być tak, że tych polskich napisów nie będzie, ale cieszę się, że są, więc Dragon Ball Xenoverse 3 trafi na PlayStation 5, Xboxa i PC-ty w 2027 roku. No, jesteśmy w kwietniu 2026, więc przynajmniej jeszcze 8 miesięcy sobie będziemy musieli na to poczekać. Równie dobrze moglibyśmy poczekać, no, 30 miesięcy, gdyby to miałby być grudzień. Czas będzie szybko leciał, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że inne gry dodają dodatki już w zasadzie teraz, już w zasadzie za 2 dni. Sparking pojawia się w zasadzie Sparking, to duże DLC do Sparkinga, chociaż nie będę mówił, że to jest content na miesiące, bo w przypadku Sparkinga jest tak, że jak wychodzi DLC, robię live'a z nowego DLC, to on się kończy po godzinie. Ale tutaj muszę oddać naprawdę, że ten Sparking, co tutaj został zapowiedziany, to będzie coś większego. Mimo wszystko od jesieni Dragon Ball co tydzień, mi czas minie naprawdę szybko, więc mimo tego, że staram się uzbroić w cierpliwość, to naprawdę bardzo czekam na Xenoverse 3, zwłaszcza biorąc pod uwagę te trailery. No widzieliśmy oczywiście później też trailer, powiedzmy bardziej taki cutscenkowy, w którym John Dragon Ball, i jak się okazało, John Dragon Ball to my, Johnem Dragon Ballem przez ten cały czas byliśmy my, jak się okazuje w tej scenie, która wygląda nieco bardziej cutscenkowo. Nie wiem, czy to jest scena, która powiedzmy rozpoczyna całą historię, czy ona będzie gdzieś zagrana w trakcie gry, ale wygląda na to, że to jest po prostu animacja zrobiona na silniku gry, więc wydaje mi się, że mimo tego, że na końcu, na tej końcowej planszy mamy informację, że ujęcia i te animacje są jeszcze w trakcie produkcji, to może sugerować, jak będzie wyglądać gra i powiem wam, że to mi dosłownie przypomina jakiegoś cyberpunka w świecie Dragon Balla. Kamera pierwszoosobowa, gość budzi się w pokoju, w którym są jakieś futurystyczne rzeczy i swoją drogą niezły bajzel, bo jakieś tam papiery leżą na ziemi. Wychodzi na balkon, a tam świat niczym z Night City. Tylko, że to nie Night City, tylko West City, zachodnia stolica. Podoba mi się to i co jest dość szokujące i mimo wszystko budujące, mamy tam postacie, które znamy. W trailerze widzieliśmy Piccolo, który sobie stał i farmił aurę. No bo chyba nie stoi tam tak po prostu cały dzień, żeby stać i obserwować miasto. Chyba że tak, to przepraszam. Widzieliśmy też Gammę 1, ale na końcu, w zasadzie na końcu, już po tym trailerze, dostaliśmy też kilka informacji na temat postaci, które są zaprojektowane przez Akirę Toriyamę. I oprócz Johna Dragon Balla, który nie jest tak naprawdę Johnem Dragon Ballem, ale wszyscy na niego mówią John Dragon Ball, zwłaszcza nawet, że podczas tego streama, podczas tego panelu,
prowadzący powiedział, że to jest ogólnie player character, czyli postać gracza, która też ponoć ma jakieś imię, nie zdradzili tego imienia, ale jest ona w społeczności znana pod innym imieniem i wtedy ludzie tam na sali zaczęli drzeć mordę, że to jest John Dragon Ball. Mało tego, oprócz Johna zobaczyliśmy też postać żeńską, która jest już ochrzczona jako Jane Dragon Ball, albo Jane 1000. No i ten szok, Bulma. Nie Bulma Junior, nie Bulma Senior, nie Bulma Future, nie Bulma 1000, ani nie nawet Bulma Dragon Ball. Po prostu Bulma, która ma wokół swojej szyi taką jakby aureolę dziwną, nie wiem, czy Whis dał jej anielskie moce? Bo to wygląda trochę jak aureola Whisa, chociaż to nie jest aureola, tylko bardziej taki sprzęt, bo z przodu ma taki jakiś mikrofon czy coś takiego. To jest taki zestaw słuchawkowy. Więc Bulma, jakim cudem żyje w roku 1000? Możemy się domyślać, że była tutaj albo kwestia technologii, albo kwestia smoczych kul. Bo jeśli Bulma do dzisiaj odmładza się o 5 lat przez cały czas, to dlaczego nie miałaby robić tego, no na przykład raz na 5 lat? Że odmładza się i jej mąż umarł, Goku umarł, Vegeta umarł, wszyscy przyjaciele umarli oprócz Piccolo, a Bulma dalej ma tam, nie wiem, 40 lat na przykład. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Główną postacią tej pierwszej animacji był Brett, czyli postać, która wygląda jak dziecko Tenshinhana i Yamszy. Żartuję, po prostu chodzi o to, że jego strój bardzo mocno przypomina ten strój szkoły żurawia z początków Dragon Balla, natomiast fryzura i te blizny i może troszeczkę jego zachowanie to jest taki Yamsza. Nie wiem o co chodzi. Oprócz tego na trailerze widzieliśmy też inne postacie, jak na przykład jakiś fioletowłosy Giga Chad jadący autem z zimnym łokciem. No i też gość, który, nie wiem, przypomina trochę Kid Buu, nie ma brwi i co ciekawe, ma ogon. Ma fryzurę trochę jak Knuckles z Huntera albo Polnareff bodajże z JoJo, ale ma ogon i ma trochę dziwny nos, nie ma brwi. Co to jest za fuzja, co to jest za hybryda? Wygląda na to, że w tym świecie chodzą jakieś dziwne hybrydy różnych ras. Mieliśmy też widelopodobną kobietkę ze studentem z Erasmusa ze Stanów Zjednoczonych, więc wygląda na to, że tak jak tutaj na opisie Steama jest to napisane, będziemy mieli dużo nowych postaci, dużo nowych przygód i dla mnie jest to ekscytujące, bo tak jak Sparking jest ok, Dokkan też jest ok, ale Xenoverse to zawsze była gra, która oprócz samego gameplayu dodawała fabułę. I to jest coś, z czego mogą czerpać też inne dzieła i bardzo, bardzo na to czekam. Fabuła w Xenoverse, zwłaszcza, że Xenoverse 2 dalej tam ciągnie te DLC po 10 latach, nawet zapowiedzieli to ostatnie DLC do Xenoverse 2, ale Xenoverse 3, jeśli dociągnie poziom ekscytacji, który już teraz zapewnił, moim zdaniem tu jest potencjał na najlepszą grę Dragon Ballową w historii, ale ja póki co jeszcze nic nie mówię. W sensie mówię jakbym chciał, a nie mówię jak będzie. Zwłaszcza, że ja też lubię taki typ gier, nie? Macie swoją postać, możecie jej zmieniać wygląd, możecie jakby stworzyć ją od zera, możecie ją ulepszać, są jakieś misje, chodzenie, taki RPG, no po prostu lubię ten typ gier, więc na pewno będę grał. Szczerze, nawet jeśli to będzie kosztować 1000, tak jak nazwa wskazywała, Age 1000 złotych. No dobra, może 1000 nie. Zmierzam do tego, że bardzo chcę ją kupić i pograć. Idziemy dalej. Sparking Zero, nowe DLC o wdzięcznej nazwie Super Limit Breaking Neo. Bardzo łatwa do zapamiętania. Dragon Ball Sparking Zero, Super Limit, Sparking Limit, już zapomniałem. Neo, ok, będziemy do Ciebie mówić Neo. Premiera latem tego roku, między innymi ponad 30 nowych postaci, nowy tryb, nowe mapy. Zresztą zerknijmy sobie pokrótce jak to wygląda. Naprawdę podoba mi się to, że mamy sporo postaci. Z Dragon Balla GT chociażby Vegeta, który widziałem też, że z bazowej formy może włączać Super Saiyanina. Nuowa Shenlong, mieliśmy Trunksa. Z innych postaci, które są też miłym zaskoczeniem, Król Vegeta, Chilai, mamy Jacko. Myślałem, że Jacko był wcześniej, okazuje się, że chyba nie. Oprócz tego nowe kostiumy i super ataki. Super. Bardzo się cieszę. Idziemy dalej. No i nowy tryb, w którym jak się okazuje mamy na początku możliwość chodzenia po mapie, a w zasadzie wybierania różnych miejsc na mapie, to już widzieliśmy wcześniej. Tutaj dostaliśmy kilka nowych informacji i pogląd na to jak to wygląda, czyli mamy punkty na mapie, gdzie są zaznaczeni przeciwnicy, mamy swoją postać i zresztą też w prawym dolnym rogu widzę miejsce na zbieranie smoczych kul, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie ten element, chociaż mam nadzieję, że on będzie się różnił troszeczkę od tego jak to wygląda obecnie w Sparking Zero, bo tam życzenia do smoczych kul są praktycznie bezsensowne. Potem, jak już wybierzemy miejsce na mapie, możemy walczyć, chociaż uroczy jest ten napis Sometimes fighting, sometimes learning.
jak to się mówi, kurwa, raz na wozie, raz pod wozem, kali jeść, kali spać. No i element, który bardzo lubię, czyli ulepszanie naszej własnej postaci. Jestem ciekaw, jak będzie to działać, czy jeśli mamy w Sparkingu grubo ponad 200 postaci i teraz dochodzi kolejnych 30, to będziemy musieli ulepszać wszystkie, albo będziemy mogli ulepszać wszystkie, czy będziemy mieli jedną własną postać, którą na przykład będę mógł nazwać Adachą i będę tylko wybierał postacie, którymi gram, ale ta sama postać będzie, chociaż wydaje mi się, że to będzie się tyczyć tego, że wzmacniam konkretną postać w Dragon Ballu, bo potem widzimy też obrazek, że przed wzmacnianiem i po wzmacnianiu różni się chociażby wielkość aury. Czy to jest tylko kosmetyczne, czy faktycznie moja aura będzie większa? W sensie będzie silniejsza, będę miał większą aurę? No nie wiem. Mimo wszystko są jeszcze mapki, które naprawdę mi się podobają. Pałac Kamiego, który z tego co widzę też może być niszczony, więc mamy tutaj interaktywny element. Dalej mamy żółwią chatę na żółwiej wyspie przy żółwim morzu. I tutaj oczywiście też bez zaskoczenia sam dom może być niszczony. Dalej mamy lodowy kontynent, czyli miejsce, w którym mieliśmy film Dragon Ball Super Broly. Oraz dwie wersje stratosfery. Jedna to stratosfera planety Vegeta, druga to stratosfera planety Ziemia, chociaż muszę przyznać, że ta stratosfera jest kurwa dość duża. Że tak sięga daleko, ale okej, to tylko Dragon Ball. Dodatkowo kilka rzeczy, które raczej będą obchodzić tylko osoby, które śledzą tak na bieżąco Sparkinga, czyli nowa mechanika o nazwie Chain Blast, czyli możliwość połączenia Keyblasta ze zmianą postaci. To jest dość fajne, bo będziemy mogli w ten sposób jakkolwiek tam kontynuować combo. No i Sparking Boost, czyli w momencie włączenia Sparkinga nasza postać jest wzmocniona, dzięki czemu może to ułatwić na przykład wykończenie przeciwnika. Mimo wszystko, idę dalej. Fighters, muszę przyznać, że tutaj ta gra to jest coś, w co nie gram już naprawdę nie gram już bardzo długo. W zasadzie ostatni raz to chyba z 5 lat temu. Czemu miałbym kłamać? Po prostu zerknę sobie tutaj na swojego Steama i sam zobaczę, kiedy miałem ostatnią rozgrywkę w Fighters. 4 sierpnia 2021. Pamiętam to, bo chyba nawet wtedy nagrywałem ze sztuką filmik, jak gramy sobie w Sparking. I on tam powiedział, że to nie są takie fajne animacje i ktoś tam w komentarzach go zjebał. No nieważne. Nowe DLC już za 2 dni, czyli 22 kwietnia, pojutrze. Muszę przyznać, że ten Goku SSJ4 wygląda obłędnie. To jest najlepszy model do tej pory ze wszystkich gier, które widzieliśmy, bo Super Saiyajin 4 jest już w Dokanie, jest już w Legends, jest już w Sparking Zero, jest już też w Xenoversie, ale to, co zrobiło Fighters. Ja zawsze byłem fanem tego, jak Fighters wygląda i jak wyglądają te animacje. To jest dość specyficzny typ gry, bo nie jestem wielkim fanatykiem takich bijatyk w sensie pokroju jakiegoś Mortal Kombat, Tekkena. To jest coś, w co można sobie tam troszeczkę poklikać. Tym bardziej jak się ma na przykład kolegę obok i można sobie pobić się w tej grze. I też Fighters, jak przeszedłem fabułę, to już przestało mnie interesować. W przypadku mimo wszystko animacji i tego, co ta gra zapewnia wizualnie, to jest klasa sama w sobie. Nawet teraz, jeszcze dzisiaj dosłownie, bo to było po północy, oglądaliśmy finał tego turnieju na Dragon Ball Games Battle Hour. Dziękuję też, że prawie 300 osób dalej to oglądało ze mną. Nie sądziłem, że będzie wam się chciało, zwłaszcza, że ja już trochę byłem taki, wiecie, nie, że przysypiałem, ale wchodziłem już powoli w stan hibernacji. Cieszę się, że ta gra wraca, bo naprawdę uważam, że to jest jedna z najlepiej zrobionych Dragon Ballowych gier, tylko ze względu na swój typ. Myślę, że ona po prostu trafia do konkretnej widowni albo do konkretnej grupy graczy. Z dodatkowych informacji nie będę wchodził w szczegóły tyczące się Legends, Gekishin Squadra czy karcianek, bo to akurat mnie nie obchodzi. Jeśli chcecie, to sobie sami poszukajcie, co tam zostało w tych grach dodane. Okej, w przypadku Dokana już są detale nowych kart i animacje nowych kart, które zostały zapowiedziane w związku z kolabem, ze współpracą z Xenoverse 2, więc ten film, siłą rzeczy, wiadomo, jeden film dziennie wrzucam, więc film z Dokana wrzucę wam jutro publicznie. Na pewno dzisiaj go jeszcze będę nagrywał, więc jeśli się wyrobię, to wspierającym wrzucę go jako wczesną premierę, ale naprawdę doceniam to, że takie gry jak Dokkan Legends i Gekishin Squadra robią współpracę z inną, jakby takiego crossovera, no nie? Z inną grą Dragon Ballową. Nawet nie chodzi o to, żeby robić z innym uniwersum, jakiś tam One Piece Treasure Cruise, czy inne Bleache i inne Naruto. Xenoverse 2 jest jeszcze tutaj pchane troszeczkę przez te 3 tytuły, Dokkan Legends, Gekishin, ze względu na to, że ma właśnie zapowiedziane kolejne i już ostatnie DLC, które kończy fabułę Xenoversa 2. Jest to finał, który myślę, że będzie też po części płynnie wprowadzał do Xenoversa 3, ale muszę przyznać, że z tych 3 gier, które mają crossover z Xenoversem 2, Dokkan... Okej.
jestem stronniczy, bo grałem w Legends i grałem też w Gekishin Squadra, ale Dokkan to jest gra na pewno najbliższa mojemu sercu, ale to, co oni tam wrzucili, chyba robi to największą robotę. Jak już jesteśmy w sumie w temacie Dokkana, to ja sobie zakończę to nagranie, zacznę nagrywać detale i animacje tych kart. Póki co, dajcie lajka, jeśli Wam się podobało. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. Jakie macie wrażenia po Xenoverse 3? Czy będziecie grać? Jak się zapatrujecie na Dragon Ball Super Beerus i na kontynuację tego remake'a, jeśli chodzi oczywiście o to, co będzie wykraczać poza ten remake, czyli sagę Shampy, sagę Future Trunksa, być może Turniej Mocy. Jeszcze będziemy musieli poczekać na te informacje, ale wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem będzie rosło to napięcie, ponieważ w przypadku Beerusa i Frizy te wersje mangowe, na zasadzie Friza mangowa, wiecie jak to wyglądało. W przypadku ROF możemy porównać film i anime, ale generalnie to nie jest tak, że cała fabuła się zmienia. W przypadku Shampy mamy już duże zmiany, w przypadku Future Trunksa Zamasu mamy już bardzo duże zmiany, więc jak dojdziemy do tego momentu, będziemy widzieć, na czym tak naprawdę ten remake polega, bo jeśli będziemy mieli Super Saiyanina Rosę, God Vegetę, God Goku w walce z Hitem. To będą rzeczy, które będą mocno sugerować, że po prostu mamy adaptację mangi w formie anime. Coś, na co ja bardzo czekałem, więc trzymam kciuki, że tak będzie. To nie są trzymane kciuki, generalnie trzymam kciuki. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, więc czekam na Wasze komentarze. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Możecie być pewni, że jak coś się będzie pojawiać, będę o tym pisał albo nagrywał. Na jesień rozpoczynamy, myślę, że cotygodniowy maraton z omówieniami odcinków. Wiadomo, na początku to będą znane odcinki, ale im dalej w las, tym będzie się robiło ciekawiej. Miłego dnia Wam życzę.